Witajcie, zapraszam na kolejny przegląd arbuzów, które już są dosyć sporej wielkości. Są też malutkie, dużo jest zawiązujących się dopiero. Tak jak tu. W tym odcinku troszeczkę będzie arbuzów o żółtej skórce. A ten przyszły arbuz być może, jak dobrze pójdzie, nie wiem jeszcze jakiej odmiany jest. Nie podpisany, ale zacznijmy. Co to za cudak? Taki długi, żółciusieńki. Jest to Gold in Gold. Inaczej nazywałam tego arbuza w poprzednich latach. Korea Oriental, na podstawie tytułu aukcji u sprzedawcy, od którego kupiłam. 1 lipca zawiązał się i wolno rośnie. To jest sadzonka, która powstała z nasion zebranych w moim ogródku w 2022 roku. Nie jestem pewna, czy ta odmiana powiela cechy. Jest na pewno F1. Wychodzi mi na to już, że nie powiela. Ważne jednak, żeby była słodziusieńka. Szukamy dalej. Ale tak się rozglądam i zobaczcie, co tu się zadziało. Władował się pęd jakiejś odmiany arbuza. A że upały nadchodzą, to przecież go tu poparzy. O, i jeszcze mam owoc przyszły. Uwolnić wyżej. Idziemy dalej. Bo tu są 2 sadzonki posadzone. Jedna z nich przelazła dołem. Ruszamy w tym kierunku. Niewielkie arbuzy. Takich jest też sporo. Ale jeszcze nie wiem jakiej odmiany. Poczekajmy. To będzie Zora. Proszę. Odmiana Zora. Dostanie podpis później. To pewnie z 6 dni temu zawiązało się. A tu spójrzmy. Była odmiana o tej nazwie. 30 czerwca zawiązana. Niby. I jak wygląda? Nie istnieje. Także trzeba zdjąć będzie ten podpis. Tak w niektórych mam przypadkach. A tu obok, proszę, zamiast pilnować arbuzów, to kocurek śpi. I tak się dzieje, jak się dzieje. No mrr. Jeszcze się odezwał. Kiciuś. Mrr. Dobra. Polujemy na arbuzy. Tu jest coś schowanego. A co? Odmiana o nazwie Zora. 29 czerwca zawiązał się arbuz. Mag Basmati 50 deko, pół kilograma. Jestem ciekawa, jak będą smakowały te nowe odmiany. Czy będą na tyle dobre, by je wysiać w kolejnym sezonie. No, ale jedna sprawa, bo jest to F1, a ja nie kontrolowałam zapylenia. Dobra, przechodzimy dalej. W innym filmie bardzo dobra odmiana z rynku indyjskiego właśnie, Dua Hau to o czerwonym miąższu. Ten arbuz zawiązał się 28 czerwca. Bardzo długi rośnie. I nieduży.
Piękna będzie postać dorosła jego. A tu jakiś arbuziak rwie się do życia, do promieni słonecznych. Pęd zagięty fantazyjnie ku górze. Ale to piękny widok jest, takie omszałe pędy. Ja nie uszczykuję, może później będę to robiła, ale będę obserwowała, jak sadzonki wyglądają. No i właśnie zostaje zapylony. Pracuj, pracuj. I poprawka. Utopi się. No, już lecimy dalej pracować. Postawię koło ciebie, dobra, kocie? Mogę? Mogę, kiciusiu? Tak? Dobrze. A tu? Co to jest? Pasiasty czyżby? To samo co? Tak. Zora. 28 czerwiec zawiązał się. A ten. To jest również zora. 1 lipca zawiązany owoc. O, tam jest piękna pasiasta kula. Gdzieś się schowała. Dobra, ale. Tu mamy coś żółtego. Kiciuś, co to jest za arbuz? No, jaki arbuz? Jaki arbuś? Mrunia, dzień dobry. Mrunia. Cześć, kochana. Gdzie masz myszkę? Mrusieńko. To 4 koty już koło mnie, tak? Poukrywane? Ajajaj, byłaś z tych sadzonek, Mruśka. Mrusia. Ale ona siedzi przy przepięknej odmianie, którą nareszcie mam. Kawalerze, panienka przyszła. Dobra, choruj, choruj. No niestety muszę jej chwilkę poświęcić, bo ona bardzo rzadko się zjawia. A Frecia pod dereniem. No tak, nudzi się kotce. Jej się nie może nudzić. Zawsze coś musi wymyślać. Wracamy do arbuzika pięknego, żółtego i już się tajemnica rozwiązała. Podpis mówi tak. Gold in gold lub lemon drop. W tym przypadku nie wiedziałam, które to nasionka. 29 czerwca zawiązał się owoc. Jest to lemon drop.
I jeżeli była taka niewiadoma odnośnie odmiany, co zdarzyło się raz, może dwa, to mam to podpisane w ten sposób. Lub. To jest arbuz o żółtym miąższu również, bardzo pękający. Teraz ma dobrą okrywę liściową od kolegów, bo jego liść to jest ten, przebarwiający się na złoto, na żółto. Tak mają odmiany o żółtej skórze. Bardziej lub mniej żółte liście. Więc już wiem, że to jest lemon drop. Mało tego, on ma takie pasy. Prążki. Żółty plus żółty, do tego pręgi. To jest coś pięknego. Dobra, schowamy go. Czyli tam mieliśmy pierwszy żółty. A tu drugi. A kolejny będzie tam, ale nie w pełni żółty. Jeszcze zobaczcie, wrócimy tu. Obok jest drugi arbuzik, zawiązany 29 czerwca. Prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Stanął ze wzrostem. No, trzymać się trzyma. No nic, zobaczymy. Jak na taką masę liści i tu zarośniętego terenu, to wydaje mi się, że arbuzu powinno być więcej. Ale z jednej strony nie mam co narzekać, bo widzę całe mnóstwo młodziuśkich zawiązków. A teraz doszliśmy do tej innej odmiany żółtej. Nazywa się Faerie. Kupiona została odmiana w holenderskim sklepie Vrekenszaden. I myślałam, słuchajcie, że ta odmiana to jest już jedna z odmian, którą posiadam. Lecz nie, z całą pewnością. Dlatego, że jest inny zupełnie kolor skóry. Ten arbuz ma być leciusieńko owalny. Ma mieć czerwony miąższ. A na myśli mam, że uważałam, że może to być podobne do Yellow Wonder. Lecz na pewno nie. Na pewno. 28 czerwiec zawiązał się arbuz. Czy jest plenny? Powiedziałabym, że tak. Ale nie jestem pewna, bo w tym dołku rosną dwie sadzonki. To jest największy owoc. Kolejny. Ten zawiązał się 2 lipca. Ten bez karteczki, ale pewnie też 2 lipca, może 1 zawiązał się. Jest kolejny. Też pewnie 2 lipiec. A teraz tu piękny arbuz, a nawet 2. Również od tego sprzedawcy, który ma z rynku indyjskiego. Odmiana o nazwie Duahau Ruot Wang o żółtym miąższu. Też nigdy o takim wyglądzie nie miałam. One są podobne do siebie,
ale różnią się. Pół kilo. Kolejny. 29 czerwca zawiązał się. Kolego Pawle, Marko, jak u Was te egzemplarze się mają? A tu aksamitka, by zapylacze przywabiać. Warto kwiaty sadzić. Kanna, która jeszcze nie kwitnie, a wyróżnia się kolorem liści. I kukurydza. Tą będę sadziła wzdłuż ogrodzeń w przyszłym sezonie. Funkcję ozdobną pełni. Tam jest takich pięknych siastych liściach z różem. Czyli stamtąd przyszłam. A tu jest jeszcze egzemplarz super, ale najpierw ten. Odmiana start. Jedna sadzonka w domku. Z takiego opakowania pochodzą nasiona. Do 7 kg. Ponad pół kilograma ma. W zeszłym roku nie udał się. Na razie jeden owoc. Ale wrócę jeszcze do tego faerie. Tak powinien wyglądać. Tylko 3 nasionka tu są za prawie 4 euro. Drogi interes. Proszę, czytamy. Ale dla pasjonatów. Trzeba zbierać kasiorkę, jak na coś chcemy, prawda? Tak hop-siup nie jest łatwo wydać. Odmawiać sobie czegoś trzeba. Ja to robię bez żalu. Powiedzmy, że chleb i woda w cudzysłowie jest mi potrzebna do życia. A teraz przepiękny arbuziak. Tu. Cóż to za plama? O, jeszcze wgłębiona, ale twarda. Nigdy tak nie miałam, by księżyc, bo tak się ta plama, czyli mon nazywa, był wgłębiony. W zeszłym roku w ogóle miałam arbuzy bez plam, tylko z nielicznymi drobnymi. Jest to numer 24. Nazwą Lito, za wschodnią granicą oranżywy i korol. 27 czerwca zawiązał się, ale to jest po prostu Monen Stars. O żółtym miąższu. Miałam go 2 lata temu. Tu jeszcze na zdjęciu jest o takim pomarańczowym przebarwieniu, ale on jest piękny, mocny, żółty. No i cóż, nie ma na zdjęciu plamy.
Te nasiona z Estonii przyjechały, ale producent to jest rosyjski, z tego co pamiętam. Dosyć koślawy jest ten arbuz. Ważne, że jest. Liściory, pierwsza klasa. Bajeczka. A pierwszym razem, gdy miałam odmianę Monsters, myślałam, że to jest choroba liści. Tak samo jak miałam odmianę o nazwie Golden Midget. Teraz jej nie mam obecnie. Tam liście w ogóle żółtawe były, żółte wręcz. No, to już jak nic, mówię choroba. A nie, to było naturalne. No i muszę w przyszłym roku zdobyć tę odmianę. Oho, znowu stonka. Bo to jest stonka, tak? Oj, zbieramy. A pod liśćmi Karoliny Cross skrywa się maleńki arbuz, który pewnie odpadnie. Karolina Cross. Panie Andrzeju, na tykwie azjatyckiej zaszczepiona, ale w ogóle nie rośnie. 27 czerwca zawiązała się. Jest tutaj twarde. Ale to w ogóle nie rośnie. To prawda, że nawóz dostaje tylko tak jak inne, czyli raz, a nie, przepraszam, po 2 razy już był krystalon zielony. Nie wyróżniam tej sadzonki, ani innych z gigantów rosnących tam. Ale trzeba by ją zacząć traktować inaczej, na to wychodzi. W tym gąszczu nie mogę dojrzeć nic poza maleńkimi z kwiatami. Dobra, tam byliśmy, idziemy w tą stronę, ale już tu niewiele się dzieje. Poza szczekaniem psów. A tu Pata Negra numer 207. Zawiązał się 1 lipca, wolno rośnie. W estońskim sklepie internetowym Seemne Maailm kupione nasiona. Tam jest bardzo duży wybór odmian różnych. Bardzo. A teraz odmiana taka. Prima Gold. Również ze estońskiego sklepu Seemne Maailm. Tam wybór jest i warzyw innych, a tu jest egzemplarz duży. I to nie jeden. Zawiązał się 21 czerwca. Ponad kilogram ma już. Piękne wzory. A obok jakiś malutki, jeszcze nie podpisany. Tak, pewnie 1 lipca zawiązał się. O bardzo jasnym miąższu. Wydaje mi się, że powinien być owoc większy jeszcze. Chyba że na innym stanowisku. Kremowy miąższ. Seemne Maailm. Też polecam. Dodam, że oglądając filmy, to w Rosji i gdzieś tam jeszcze zachwycają się właśnie smakiem tych białych róż, ale ona jest podobno humorzasta odmiana. Dobra, to tak, tu był Prima Gold i tu kolejny.
kolejny maleńki. A oto wspomniana kukurydza. Jako ozdobną ją kupiłam 3 lub 4 lata temu. I ona potrafi być przepięknie, mocno wybarwiona na różowo. Łodygę też ma ekstra. I kremowo. No i co? Pięknie. Warto sadzić przy ogrodzeniach. Zaczęłam od tego gdzieś miejsca. Aha, pierwszą część w dniu dzisiejszym od Cannes, a potem gdzieś stąd ten film trwa. I już tu w zasadzie nic nie ma. To co było, to jest w odrębnym filmie o Sugar Eloy pokazane. Kanny z nasion posadzone zostały. Jeszcze nie kwitną. Tu jest Jageeriana z Portugalii, a tu aksamitka. Kiedyś nasiona w Wielkiej Brytanii kupiłam. To nie jest fantastik odmiana, którą podobną się u nas kupuje w kraju. O 2 kolorach. Ta jest jeszcze inna i ona potrafi być wysoka, ale nigdy nie potrafiła pokazać w pełni tego, co potrafi. Aczkolwiek w miejscu pewnym, komu nasionka dałam, tam już jest ekstra sztuka. To teraz idę tam, gdzie kwiaty. Tu mają koty legowisko w porzeczkach. A tu będzie za chwilkę za tą porzeczką arbuz, który mi zginął, a jest spory. I on jest Sugar Eloy, zaszczepiony, zobaczcie, zaszczepiony owoc na tykwie azjatyckiej. Ja go nie zauważyłam. Czyli, panie Andrzeju, na tykwie azjatyckiej tylko takiej wielkości znalazłam. Natomiast na Shintozie i Cucurbita ficifolia są większe arbuzy, inne. Ten ma też kształt inny. Może są tu jeszcze mniejsze, lecz nie wiem gdzie. I teraz jeszcze jedno. Wczoraj w jednym z filmów pokazałam arbuza. I w tym filmie, w kolejnym którymś ma być odpowiedź, jaka to odmiana, bo myślałam, że jest to właśnie Sugar Eloy na tykwie azjatyckiej. Aha, i błędnie wczoraj powiedziałam na Atlantic Giant. Nie, bo tam były 2 podpisy od osoby, która mi dała sezonkę. I ja wzięłam ten wyraźniejszy napis, napisałam Atlantic Giant. A to tykwa azjatycka. Podkładką jest. Dobra, tu mamy Grizzly, kolego Mag. Patrz, pierwszy duży owoc Grizzly 1 lipca zawiązał się. Czekam jeszcze na Asterixa i innych kolegów. A to tak pokrótce. Sugar Eloy zaszczepiony na Shintozie. Ten ma już inny wygląd. Oraz Sugar Eloy zaszczepiony na dyni figolistnej Cucurbita ficifolia. Bo to są odmiany F1. Nie powielają cech. I mimo, że tu znajomy, pan Andrzej, sam zapylał. To był owoc, który pierwszy w ogóle się zawiązał. To i tak musiało dojść gdzieś z jakimś pyłkiem do zmieszania. 3 różne wyglądy. Zatem kończę na dzień dzisiejszy i zakończymy widokiem na nagietka oraz na aksamitkę wąskolistną o takich barwach pięknych. Nie będę na siłę wyszukiwała arbuzów, bo małych nie ma sensu, a nie chcę ingerować za bardzo w ten gąszcz, by nie podeptać. Gdzie mogłam dojść, to tam doszłam.
Warto wysiewać cynię, astry. U mnie z astrami porażka. Nie mam ani jednej sztuki. Z 8 odmian wysianych, dosiewanych nie ma. Nie istnieją. Szok. Za rok się na astry zawezmę mocno. A jak tam u Państwa? Dzięki Wam, kochani, za oglądanie filmów. Piszcie, co tam u Was. Teraz będę miała więcej czasu na odpisywanie. No, pozdrawiam. Do widzenia.